Cześć, merhaba, guten. Słuchajcie, nie ma to jak być na urlopie i wstawać szybciej niż normalnie wstaje się w domu, ale sami zobaczcie, do takich widoków warto. Słyszycie? Wszyscy budzą się do życia. Wioska wstaje. My czekamy na śniadanie i zaraz będziemy wyruszać w dalszą drogę. Jeżeli chodzi o te bungalowy, o to miejsce, to ogólnie możemy polecić Wam na taką jedną noc. Dlatego, że przede wszystkim lokalizacja jest bardzo fajna. Tak jak powiedziałam, kilometr od tych wiecznych ogni. Również tutaj mamy blisko plażę. Co do samego miejsca, to fajny parking, ale bungalow trochę taki nieprzyjemny zapach, plus rowery no niezbyt w dobrym stanie. Tak, żeby dojechać na plażę to jest ok, ale jakbyście chcieli zrobić jakąś dłuższą wycieczkę, to nie bardzo. Po około 40 minutach dojechaliśmy do kolejnego punktu programu. Jesteśmy w miejscu, które niegdyś było moim ulubionym w Turcji. Mam tutaj przepiękne wspomnienia z tym miejscem, a jesteśmy dokładnie w Olimpos. Za chwilę pokażę Wam, jak wygląda parking. Parking jest płatny, 150 lir zapłaciliśmy i ja tutaj wejdę, mam nadzieję, na kartę muzealną, a Mariusz będzie musiał zapłacić, także powiem Wam później, jaka będzie cena. Zobaczcie, tutaj jest ogromny parking. Droga była dosyć kręta i tak naprawdę Çırağlı i Olimpos do siebie, te dwie plaże ze sobą się łączą, ale niestety nie ma bezpośredniego takiego dojazdu. Na wprost trzeba górami jechać. Tak wygląda wejście i bilet kosztuje 10 euro. Jesteśmy na terenie Olimpos, antycznego miasta. Ważna informacja jest taka, że mimo tego, że cena jest podana w euro, to można płacić tylko lirami, ale również na szczęście można płacić kartą. Jak możecie zobaczyć, trwają prace naprawcze, archeologiczne i tutaj z tego, co było napisane, to był to niegdyś kościół. Tutaj mamy mapę i jak możecie zobaczyć, jesteśmy w tym miejscu. Jest dosyć sporo rzeczy do zwiedzania. Ja nie wiem, czy my będziemy chodzić po całym mieście, dlatego że mamy jeszcze w planach przynajmniej jedno antyczne miasto. Także na pewno skorzystamy tutaj z kąpieli w morzu. Miasto Olimpos, z tego co czytałam, było jednym z 6 miast Unii Licyjskiej, Likijskiej, różnie tutaj nazwy podają, i miało aż 3 głosy, czyli było jednym z tych ważniejszych. Tutaj jakaś kolumna leży. I inskrypcja na górze. Mamy znak. Słuchajcie, to co przed chwilą mijaliśmy, to były nekropolia, czyli cmentarzysko, a po prawej stronie mamy kościół, mamy rzymską tapinałę, czyli świątynię,
I kolejny kościół. Muszę przyznać, że bardzo dużo rzeczy tutaj się zmieniło od mojej ostatniej wizyty tutaj. Zobaczcie, jakie zdobienie. Aż miło patrzeć, jak to się wszystko rozwija w Turcji. Widzicie, tutaj mamy kawałek kolumny, który był wykorzystany przy budowie kolejnego budynku. Tak się niegdyś budowało, wykorzystywało się poprzedni materiał. Ostatnim razem, jak tutaj byłam, to było mnóstwo wody i mam nawet takie zdjęcie, może uda mi się je odnaleźć, jak stałam chyba w tej wodzie na tle tych budowli. A teraz zobaczcie, wszystko wyschnięte. Idziemy zobaczyć do środka, bo wyczytałam jakieś informacje o mozaikach. Zobaczymy, czy uda nam się coś znaleźć. Świątynia rzymska. Jakie tam zdobienia na górze. Słuchajcie, nie znaleźliśmy mozaik, ale w niektórych miejscach są takie materiały, materiał i być może pod spodem, co prawda próbowałam to podnieść, ale no nie znaleźliśmy. O, i tutaj bardzo fajnie widać rury. Tutaj jest kawałek na pewno kolumny. Tutaj wydaje się, że jakieś freski były. Widzicie? Kolory różne. Całkiem możliwe właśnie, że tutaj są te mozaiki. Albo ja coś źle przeczytałam, dlatego że widzimy tą fizelinę. O, jakie fajne! Na każdym kroku coś znajdujemy ciekawego. I są, odkryliśmy, ale są całkiem przykryte. Nie wiem właściwie dlaczego, bo na zimę to rozumiem, że się przykrywa, ale... O, tylko kawałek wam pokażę. Tutaj musiało być naprawdę pięknie. Wszędzie tu są pod spodem mozaiki i w ogóle odkryliśmy coś takiego, zobaczcie. Wow! Nie wiem, czy to mogła być chrzcielnica? Taka duża? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, także jeżeli mówię jakąś bzdurę, to możecie napisać w komentarzu. Wow, super, naprawdę mi się podoba. I słuchajcie, już wychodziliśmy z tego miejsca i tak przez przypadek zobaczyłam kawałek fizeliny wystającej i mówię, chodźmy jeszcze tutaj zobaczyć. I wygląda to przepięknie, rewelacyjnie. A nie, według mnie to będzie hammam chyba, bo jest bardzo dużo tych rur wystających. Patrząc na to, że ta cała podłoga była w mozaikach i patrząc na te rury tutaj wystające, wygląda to jak hypokaustum, czyli rzymski sposób ogrzewania podłogowego.
Dlatego śmiem twierdzić, że prawdopodobnie to był hammam. Ale mogę się mylić. Znaleźliśmy coś takiego i tu jest cały czas napisane, że to był pałac biskupi. Także no nie jestem pewna, co to było w środku. Może jakaś fontanna albo właśnie chrzcielnica, nie wiem. Jest to dosyć zniszczone, ale zobaczcie mozaiki. Boże! Czy to jest faktycznie gdzieś tam pod spodem schowane? Ja chcę to zobaczyć. W środku najważniejsze schowane. No, w środku jest schowane, czyli warto, słuchajcie, zaglądać do środka. O, tu udało mi się odnaleźć dosłownie kawałeczek, jak to wygląda, mozaiki. Bardzo szkoda, chciałabym to zobaczyć w całej okazałości. Tutaj też Mariusz znalazł. Także gdzieniegdzie są widoczne, ale większość jest zakrytych. Trwają prace, ale zobaczcie, są tutaj mozaiki podłogowe. To chyba jakiś statek. Nie wiem, nie można do tego podejść, ale spójrzcie na to. Sarkofagi, jakie piękne. Zaraz z bliska wam pokażę. Tutaj kolejny. Super. Szukamy żółwi, Mariusz. No i teraz widzicie dokładnie to, co mówiłam. Chirali Sahili, czyli plaża, na której byliśmy wczoraj i właściwie dzisiaj rano też. No i plaża Olimpos. Wchodzimy już na plażę. Chwilę tutaj zostaniemy. Skorzystamy z kąpieli morskiej, a potem jedziemy dalej. Zobaczcie, tutaj jest tak kamieniście. Całkiem inna plaża niż ta w Chirali. A tak wygląda z tej strony, z całej okazałości. Chirali jest gdzieś tam. Zarówno tutaj, jak i przy poprzedniej plaży bardzo czysta woda jest. Na samym początku widać dno, wszystkie kamyczki. Jest bosko. Jest po prostu bosko. Na plaży jest również WC, prysznic, informacja o tym, że żółwie kareta składają tutaj swoje jaja i że nie można zapalać ognia, robić ogniska. My już opuszczamy Olimpos i kierujemy się do kolejnego antycznego miasta, czyli Fazelis. Słuchajcie, gdybyście chcieli oszukać system i na przykład przyjść z plaży Chirali do Olimpos, to i tak będzie kontrola, bo jak wychodziliśmy z plaży, to pani poprosiła o okazanie biletów, które wcześniej kupiliśmy. Także nie uda wam się. Kochani, ja się już z Wami żegnam. Bardzo dziękuję, że oglądaliście ten filmik i od razu chciałam Was zaprosić na nowy vlog w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia pod tureckim słońcem. Buziaki, pa pa!